Kochani, dzisiaj temat, który wraca co jakiś czas, no, to jest kwestia chrztu dzieci, dlaczego my te dzieci chrzcimy. Czy my nie zmuszamy tego dziecka do wiary, dlaczego ono samo nie może zadecydować, którą religię ma wybrać. No to generalnie tego dotyczyło. No bo to jest chyba taki zresztą dosyć ciekawy zarzut, bo on jest adresowany właśnie pod kątem w kierunku Kościoła, w kierunku wiary, a zapomina się zupełnie o tym, że rodzice decydują o wielu innych sprawach związanych z życiem dziecka, począwszy od już spraw związanych z ale jeszcze wcześniej przecież rodzice decydują o jakichś szczepionkach, o lekarstwach, prawda, o pójściu do takiego czy innego lekarza. Jako opiekunka będzie na przykład dziecko. Jako opiekunka będzie, prawda? Więc rodzice podejmują mnóstwo ważnych decyzji dotyczących życia dziecka, włącznie z tym, że teraz pójdzie do szkoły, nie pójdzie do tej szkoły czy do tamtej, prawda, czy jakieś takie zajęcia pozalekcyjne albo takie zajęcia dodatkowe czy inne, prawda. Rodzice już jakby, w cudzysłowie powiem, profilują to dziecko, tak? Jakoś je kształtują, jakoś je ukierunkowują. A gdy chodzi o wiarę, to mówi się, że dziecko musi poczekać do 18 roku życia i wtedy może zadecydować, tak, czy chce być katolikiem, czy nie katolikiem, czy może jakąś inną religię przyjąć. No właśnie, myślę, że jeśli chodzi o chrzest dzieci, warto zobaczyć, tak jak Ojciec to wspomniał, już troszeczkę głębiej. No, to dziecko przychodząc na świat w rodzinie katolickiej, mając rodziców jako katolików, no właśnie, tak generalnie rodzice decydują o tym, co jest dobre dla dziecka, a skoro zdecydowali, co jest dobre także dla nich, czyli życie sakramentalne w sakramencie małżeństwa, no to małżeństwo ma też określone cele, ma również określone wymagania, przywileje, prawa. No i w samym momencie właściwie pragnienie zawarcia małżeństwa katolickiego wiąże się również z przyzwoleniem na to, aby wiara była przekazana także dzieciom. Co więcej, w czasie całego obrzędu sakramentu małżeństwa małżonkom czy narzeczonym jeszcze zadaje się pytanie, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy. A więc z samego założenia właśnie sakramentu małżeństwa, rodziny chrześcijańskiej jest to, że dzieci przychodzące na świat w tej rodzinie, w tym małżeństwie chrześcijańskim będą wychowywane właśnie w duchu wiary. Tak? A więc to nie jest możliwość, tak? Czy rodzice ochrzczą, czy nie ochrzczą, ale to jest właśnie ich obowiązek, to jest powinność, żeby temu dziecku na samym początku dać to, co dla niego jest najważniejsze, bo trzeba przypomnieć sobie o takim fundamentalnym skutku sakramentu chrztu, którym jest uwolnienie od mocy zła, uwolnienie od grzechu pierworodnego, prawda? I włączenie do wspólnoty Kościoła. To jest, o tym się ciągle zapomina, a mówi się tylko właśnie, że bo na siłę ktoś jest włączony do kościoła, na siłę to dziecko może by nie chciało, a jednak, prawda, na siłę jest katolikiem, ale zapomina się o tym fundamentalnym, o tym uzdrowieniu z choroby, jakim jest grzech pierworodny i uwolnieniu z mocy zła. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby rodzice nie chcieli dla swoich dzieci właśnie takich skutków chrztu, prawda, jeżeli on przynosi takie owoce. No, a ja tak jeszcze przewrotnie na koniec kota ogonem obrócę, że to właściwie to chyba to nie jest taką wielką tragedią, tak, że zadecydować za dziecko, bo i ochrzcić i dać potem możliwość wyboru. Myślę, że czasami rodzice nie dają możliwości wyboru dziecku zostania w kościele, mimo tego, że ono jest ochrzczone. Tak? Nie to, że ochrzczą dziecko, bo są... Dlaczego? Dlatego, że czasami jest tak, że się ochrzci dziecko, bo wypada, bo trzeba, bo w rodzinie jest jakaś presja. Potem trudno, żeby jako jedno z klasy nie poszło do Komunii Świętej, być może owczym pędem. Wszystkie pozostałe sakramenty. Tak, na przykład bierzmowanie, a nie dostaje doświadczenia wiary w domu i nawet to dziecko, jak ma to lat 18 i ma zadecydować, to niestety nie może się opowiedzieć za Kościołem, którego w ogóle nie zna i nie doświadczyło wcześniej. Bo w rodzinie, co więcej, ma jeszcze negatywny obraz, prawda? Jakąś karykaturę w ogóle Kościoła i ludzi wiary, małżeństwa katolickiego. I tutaj można powiedzieć, że to jest również problem, że temu dziecku nie daje się wyboru, ponieważ to dziecko nie jest w stanie odkryć wiary w domu. I właściwie jego jedynym autentycznym wyborem, bo żyje w świecie tylu paradoksów i tylu rzeczy tak wyuczonych, że mówi, no ja nie chcę tak żyć, ja chcę, żeby to było autentyczne i zostawia Kościół w ogóle go nie znając. Także
tu bym powiedział, się nie daje dziecku Tak, wyboru. tak. Nie? I to jest wielka odpowiedzialność właśnie za wychowanie, które spoczywa na rodzicach. Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować dziecko, potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Tak, chcemy. Więc żyjcie, kochani rodzice, żyjcie po katolicku, wychowujcie swoje dzieci w wierze katolickiej, dawajcie im prawdziwy obraz Boga, obraz Kościoła, również błądzącego, no bo wiemy, że grzech jest wpisany w to doczesne życie Kościoła, ale pokazujcie wartość, pokazujcie piękno, pokazujcie dobro. I w ten sposób wychowujcie do dobra. Pięknie. Pokój i dobro. Pokój i dobro.